Cześć, nazywam się Olga Budzen i byłam rezydentką programu Magic Carpets, w ramach którego tworzyłam razem z grupą mieszkanek Wrocławia dużą tkaninę, która opowiadała historię Barbary. Mam to szczęście, że wokół Barbary czy Wiku zawsze pracowały osoby, które bardzo się o mnie troszczyły, miały różne pomysły na to, co ja bym mogła dla nich zrobić i to, co oni by mogli dla mnie zrobić. I Paulina od jakiegoś czasu tak przychodziła i tak się czaiła, mówiła: o, Olga, mogłabyś gdzieś pojechać, a że ja jestem etatowcem. Po prostu od poniedziałku do piątku plus często weekendy mnie jest bardzo trudno gdzieś wysłać i to mnie zawsze bardzo dużo kosztuje. I pojawił się ten pomysł rezydencji tu na miejscu, co wydaje się trochę takie zabawne, trochę bardzo mnie z tym zaskoczyła, no bo przeważnie rezydencje artystyczne kojarzą się z czymś takim, że jedzie się gdzieś w nieznany teren, tak, że jest artysta wyjeżdża i się konfrontuje z jakimś środowiskiem nieznanym, jakąś grupą, której wcześniej nie miały się żadnych kontaktów, tak, nowy język, inna kultura, inne jedzenie i z tych, można powiedzieć, z tego zderzenia bierze się ta jakaś nowa jakość. W związku z tym, że wszystko wokół Barbary było dla mnie tak dobrze rozpoznane, ludzie, którzy tam przychodzą, osoby, które tam pracują, zrodził się chyba taki pomysł, przynajmniej ja tak to czuję, żebym ja opowiedziała tą historię o budynku. W swojej pracy opierałam się na pracy innych wspaniałych osób, na pracy badawczej Iwony Kałuży i Adama Pacholaka, którzy starali się, każdy na swój zupełnie inny sposób, zgłębić archiwalia dotyczące miejsca. Iwona może bardziej opierała się na tych ludzkich doświadczeniach, Adam skupiał się bardziej może na samej architekturze, urbanistyce. Oprócz tego interesowała mnie typografia i chciałam trochę tą typografią opowiedzieć o miejscu, o tym, jak właściwie ona była jak element scenografii, który się ciągle zmieniał. A już takim ostatecznym smaczkiem dla mnie były te listy, wspomnienia pisane przez ludzi odręcznie i bardzo się cieszę, że to też w naszej pracy udało się jakoś pokazać emocje ludzi poprzez to, jak oni odręcznie pisali swoje wspomnienia. Bardzo chciałam, żeby to też w jakiś sposób było ujęte w tkaninie. Już od pierwszych chwil, jak zobaczyłam listę tych osób, które się pojawią na warsztatach, część z tych osób już znałam, no to moja pierwsza reakcja to było jakieś przerażenie, ponieważ znam te osoby i wiedziałam, co ze sobą reprezentują. Niesamowite umiejętności. Często, kiedy opowiadam o sobie, o swoich umiejętnościach, to mówię, że ja się zajmuję bardziej taką popularyzacją pewnych rzemiosł, w szczególności haftu, ale też mam taką umiejętność, żeby te osoby wokół siebie jakoś zebrać, żeby móc razem pracować. I bardzo mnie ekscytowało to, nawet miałam takie pewne wyobrażenie, że ktoś mógłby usiąść obok siebie, pewne osoby mogły się ze sobą poznać i że może coś w przyszłości jeszcze z tego wyniknie. Dla mnie to był po prostu zaszczyt pracować z tymi kobietami, ponieważ ja już od początku wiedziałam, że one sobie poradzą z tym tematem, że go pociągną i że wprowadzą też swoje, jakby, no nie wiem, jakąś nową jakość, tak, ze swoją pracą, że dodadzą dużo od siebie. Już dorastając w takim domu pełnym tkanin, pełnym takich szaf wypełnionych, babcia moja zawsze odkładała różnego rodzaju tkaniny z taką myślą, że kiedyś może się z nich coś uszyje, coś z nich zrobi. Lubiłam oglądać te wzory i pracowałyśmy na tkaninach, które mają swoją przeszłość, które same w sobie mogą opowiedzieć historię. Tkaniny z lat 60., 70., 80. Mam też taką małą misję, żeby jakby ochronić te tkaniny, szczególnie te, które są w sklepach z używaną odzieżą, żeby nie trafiły w złe ręce, żeby trafiły tam, gdzie ktoś się doceni. I bardzo wierzę w to. Czasami patrzymy na jakiś wzór albo na jakiś kolor, który, nie wiem, z jakichś powodów nie jest teraz popularny i wiem, że to może wbudzić w nas bardzo konkretne skojarzenia, emocje, wspomnienia. To jest niesamowite, ile takich czasami też ręcznie zdobionych tkanin można znaleźć w sklepach z używaną odzieżą. Ręcznie haftowanych,
koronek i bardzo się cieszyłam, że mogłyśmy to też w jakimś stopniu wprowadzić do pracy. Oczywiście nie dało się też jakby uciec od tego, pewne rzeczy trzeba było kupić po prostu, więc jest to taki trochę kolaż, tak? Rzeczy starych z rzeczami nowymi, ale wydaje mi się, że to dało taki bardzo ciekawy efekt. Finał tkaniny Olgi Budzan, Barbara 1995-2025 uroczyście kończy obchody urodzinowe Barbary. Jest to taki moment, w którym pojawiają się refleksje na temat właśnie pracy twórczej, która często chowana jest do szuflady. W wypadku twórczości Olgi Budzan mamy możliwość pokazania jej w przestrzeni publicznej i przez kolejne miesiące osoby, które będą odwiedzały Wrocławski Instytut Kultury, będą mogły również ją zobaczyć. Warto też dodać, że tkanina Olgi Budzan jest przedłużeniem ekspozycji, która opowiada historię Barbary, ale opowiada ją w zupełnie inny sposób, taki bardziej namacalny. Dlatego osobiste doświadczanie tej tkaniny, namacalne podchodzenie do niej, przyglądanie się fragmentom stworzonym przez uczestniczki jest czymś, co warto zrobić, żeby poznać tą tkaninę trochę z innej strony. Chciałam, żeby ta tkanina jako taki końcowy produkt była taką wspólną opowieścią. Wydaje mi się, że taką moją podstawową umiejętnością to jest ta umiejętność tworzenia spotkań. To, żeby ludzie mogli w taki jakościowy sposób po prostu usiąść w spokoju, tak? Robić to, co lubią najbardziej i po prostu coś stworzyć.